Dzień dobry Państwu, witam wszystkich internautów. W tym roku obchodzimy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Z tej okazji Muzeum Historii Polski wydało książkę profesora Richarda Butterwicka Konstytucja 3 maja – Testament Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Zaprosiliśmy do rozmowy troje profesorów. Pani profesor Grześkowiak-Krwawicz jest historykiem, ale pracuje w Instytucie Badań Literackich PAN. Dobry. Jest z nami za pośrednictwem internetu profesor Piotr Ugniewski, historyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Nie wiem, czy go widać. Jak nie widać, to zaraz będzie go widać. I autor książeczki Richard Butterwick, profesor Uniwersytetu Londyńskiego, ale od wielu lat w bardzo bliskich związkach z Polską, również rodzinnych. Bardzo się cieszymy z pana profesora obecności. Dziękuję. Dzień dobry. Dodam jeszcze, że ta książka ukazuje się równocześnie w języku angielskim, została napisana po angielsku i w języku polskim, a mam nadzieję, że na dniach również ukaże się wydanie litewskie, a być może wkrótce również następne edycje. Bardzo dziękuję za to, że Państwo przyjęli to zaproszenie. Może zacznę od Pani Profesor. Pani Profesor, Konstytucja 3 maja. Dlaczego my właściwie świętujemy tę konstytucję? Przecież ona tak naprawdę funkcjonowała rok, półtora roku. Ile ona działała? Rok, właściwie rok, ale powiedziałabym, że Francuzi świętują 14 juillet, a to jeden dzień. I dawno temu. To jest bardzo... Pytanie nie jest może trudne, odpowiedź jest bardzo obszerna, bo konstytucję, my w tej chwili niewiele już pamiętamy o konstytucji. Konstytucja jest symbolem i ona się tym symbolem stała błyskawicznie. Jeszcze jak działała, kiedy funkcjonowała, stała się symbolem suwerenności. W momencie, kiedy konstytucję przyjmowano, Rzeczpospolita była już po pierwszym rozbiorze i po etapie, kiedy była państwem praktycznie całkowicie niesuwerennym. Z powodu sytuacji międzynarodowej korzystnej nagle jakąś suwerenność odzyskała. I podjęcie tej decyzji, przyjęcie tej konstytucji właściwie w odbiorze społecznym, odbiór społeczny trzeba to trochę zawęzić, bo to był odbiór szlachecko-mieszczański. Ale jednak to był tamten naród polityczny, szczególnie szlachta. To był od razu symbol, że myśmy zadecydowali sami o sobie. I to jest jakby ten jeden poziom, który do dzisiaj pamiętamy. To był przecież, jak tylko odzyskaliśmy niepodległość w 18 roku, pierwszy Sejm Ustawodawczy Niepodległej Rzeczypospolitej postanowił, że 3 maja będzie świętem państwowym w kwietniu 19 roku. Więc jest ta wartość symboliczna ogromna. W jakimś sensie dla Amerykanów ta ich konstytucja, która istnieje do dzisiaj, która funkcjonuje do dzisiaj, też jest symbolem, więc to jest jakby ten jeden poziom. Z drugiej strony, ale to już jest moje prywatne zdanie, ja uważam, że po prostu warto o niej pamiętać, bo to jest piękny dokument. To jest absolutnie znakomicie napisany dokument, bardzo dobry prawniczo, zupełnie dobry ustrojowo. Po prostu pod każdym względem warto o tym pamiętać. I wreszcie warto też pamiętać, że wtedy doszło do porozumienia sił politycznych, które się szczerze nienawidziły. To jest, nam się wydaje, że nasi dzisiejsi politycy się kłócą. Nie, to jest nic, co robią nasi dzisiejsi politycy. Konflikt między dwoma głównymi twórcami konstytucji, a więc między królem a Ignacym Potockim, był nieprawdopodobny. Tam po drodze były oskarżenia o chęć mordu, o chęć otrucia. Z jednej strony, właśnie obie strony się nawzajem trochę o to chciały oskarżać, ale bardziej Potocki z Czartoryskim króla. I ci ludzie potrafili się porozumieć i przygotować dokument naprawdę znakomicie zredagowany. To jest kilka poziomów, to na pewno nie są wszystkie. Dlaczego warto o tym pamiętać? Ale jak mówię, chyba jednak podstawowy jest ten symboliczno, taki mityczny. Konstytucja bardzo szybko stała się mitem. Ona przestała funkcjonować niestety po roku, a funkcjonowała dobrze, dodam. To państwo zaczęło zupełnie dobrze funkcjonować, o czym też rzadko pamiętamy, że to nie jest tylko symbol, że Rzeczpospolita nie upadła dlatego, że była państwem anarchicznym i słabym, tylko dlatego, że przestawała być państwem anarchicznym i słabym. I jednym z czynników tego była oczywiście konstytucja. Wydaje mi się, że jest to rzeczywiście taki moment, który warto wspominać. Również warto przypominać pewne rzeczy, o których nie pamiętamy, bo historia nie jest nauczycielką życia, niestety, ale mogłaby być.
To ja chciałem zadać w takim razie kolejne pytanie profesorowi Ugniewskiemu. Panie profesorze, pan, mam nadzieję, że już jest po lekturze książki Richarda Butterwicka. Czy ta książka wnosi coś nowego i dlaczego warto o niej dzisiaj dyskutować? No, nowe jest spojrzenie wybitnego znawcy polskich spraw w XVIII wieku, znawcy pochodzącego jednak z Wielkiej Brytanii, człowieka o silnych związkach z Polską, ale prezentującego trochę spojrzenie z zewnątrz, takie z lotu ptaka. Więc uważam, że to jest cenne. No, wydaje mi się, że o ile w fundamentalnym dziele mojego kolegi Richarda Butterwicka sprzed kilku lat, które się nazywa Rewolucja Polska a Kościół katolicki, to jest dzieło poświęcone, bardzo obszerne dzieło poświęcone właśnie Sejmowi Wielkiemu. Tam autor dokonał wielkiego trudu badawczego, jest mnóstwo nowych rzeczy wniesionych przez autora do dorobku historiografii. Ta książka w zamyśle jest formą popularyzacji wiedzy, ale to nie ujmuje jej wartości. Jak teraz się dowiadujemy, że jednocześnie będziemy dysponować wersją angielską, litewską, a może jeszcze jakąś, no to oznacza, że ten temat Konstytucji 3 maja zostanie bardzo nagłośniony, spopularyzowany w Europie i nawet jeżeli rozmyślnie w tym dziele nie ma nowych odkryć naukowych, dlatego że one się zawierają w innych pracach Richarda i pracach innych historyków, no to ta wartość popularyzatorska jest ogromna. Dla mnie tu jest jeszcze, jeśli mogę chwilkę posnuć tego typu rozważania, to dla mnie jest uderzający taki swoisty paradoks, że konstytucja w momencie, kiedy, bo ja sam to trochę badałem, więc chyba wiem, że kiedy konstytucja została w Warszawie uchwalona, to jej rezonans w Europie był dosyć silny. Wiadomość o tym dotarła właściwie wszędzie w Europie, także w Ameryce. Czytano, wiem, że w amerykańskiej prasie również dosyć obszernie relacjonowano to wydarzenie i fakty wokół uchwalenia Konstytucji 3 maja. Natomiast potem z uwagi na katastrofę państwa, jakby wszelki chyba ślad tego ważnego dla nas wydarzenia w świadomości Europejczyków czy Amerykanów, naszego kręgu cywilizacyjnego jakby w ogóle uleciał. Natomiast teraz wydaje mi się jest ten dobry moment, gdy jakby staramy się nam samym i także zagranicy przywrócić pamięć o tym, co się wydarzyło, bo może być to ciekawe, inspirujące, instruktywne dla Polaków, ale nie tylko. I tutaj wydaje mi się, że Richard Butterwick wykonał bardzo pożyteczną dla nas robotę. A to, że to może być instruktywne, to wynikało z głosu pani profesor Anny Grześkowiak-Krwawicz. Na czym polega ta wartość inspirująca, instruktywna konstytucji dla współczesnych ludzi. To ja teraz poproszę autora o 2 słowa. Dlaczego zajął się Konstytucją 3 maja i dlaczego Anglik dla Anglika czy Brytyjczyka to może być inspirujący temat. Czy w ogóle historia XVIII-wiecznej Polski, bo to jest właściwie już 3. czy 4. książka. Ja jeszcze pozwolę sobie pokazać do kamery jeszcze jedną ważną książkę, która się ukazała dosłownie w ostatnich tygodniach. Mam nadzieję, że będzie ją widać. To jest książka, która jeszcze nie została przetłumaczona na język polski. Mam nadzieję, że zostanie i to wkrótce. Książka nosi tytuł The Polish-Lithuanian Commonwealth, Light and Flame i poświęcona jest 2 ostatniom
o epoce Polsce w okresie panowania dwóch ostatnich królów, czyli Augusta III i Stanisława Augusta Poniatowskiego. I rzeczywiście jest świetna, czyta się ją jak powieść i mam nadzieję, że szybko znajdzie w związku z tym wydawcę. Więc dlaczego Konstytucja III? Bardzo dziękuję panu dyrektorowi i dziękuję też państwu profesorom za te bardzo miłe uwagi. Jestem Anglikiem. Dzisiaj jest świętego Jerzego. Rocznica śmierci i domniemanych narodzin Williama Shakespeare'a, a więc tym bardziej podkreśliłbym swoją angielskość dzisiaj. I jako Anglik jak najbardziej podziwiam Konstytucję 3 maja. Jest prawda, tak jak powiedziała pani profesor Grzeszkowiak-Szwabicz, że Konstytucja dla Polaków stała się symbolem i można powiedzieć tylko symbolem i powiem jeszcze ostrzej, coraz bardziej lekceważonym symbolem. Polacy masowo wyjeżdżają na majówkę, wolą swoje grille od uczczenia Konstytucji 3 maja, a czy można im zarzucić, że to źle, skoro te oficjalne obchody są coraz bardziej puste, kiedy politycy tweetują swoje kąśliwe wykrzykniki Targowica pod adresem swoich przeciwników. Ale jednak warto Konstytucję 3 maja odkopać. Nie tylko dlatego, że jest albo powinien być ważnym symbolem dążenia Polaków do niepodległości, suwerenności i wolności. Warto odkopać Konstytucję w swoim własnym kontekście. Jest to arcydzieło ustawodawstwa, bardzo mądrego kompromisu politycznego między rywalami politycznymi, o którym pani profesor Szwabicz wspomniała. I jest to pomnik pięknej polszczyzny. Natomiast dla całego świata, w czasach, kiedy wolność jest coraz bardziej pod ostrzałem, Konstytucja zawiera formułę na wolność polityczną, wolność cywilną, niepodległość wspólnoty, niezależne sądy, ale z wybranymi sędziami, rozdział różnych władz, ale jednocześnie ich partnerstwo. A wszystko pod hasłem rządnej wolności, przeciwstawianej arystokratycznej anarchii przeszłości, rewolucyjnemu terrorowi oraz absolutnej monarchii. Jest to naprawdę bardzo mądra konstytucja i przede wszystkim dlatego należy ją uczcić. Bardzo dziękuję za te miłe słowa dotyczące konstytucji. Myślę, że ważne było to, co pani profesor mówiła na temat sporu politycznego, który towarzyszył powstaniu konstytucji, ale myślę, że XVIII wiek to jeszcze więcej, jeszcze głębszy spór, bo przecież wcześniej Konfederacja Barska. I na ile ta konstytucja i na ile ten ruch reform wokół Sejmu Wielkiego był kontynuacją, czy przezwyciężeniem, czy jak on się miał, bo to mnie zawsze fascynowało, czy ci, którzy wcześniej popierali Konfederację Barską, to opowiedzieli się za konstytucją, czy przeciwko niej? Zaraz się do tego, natomiast myślę, że to jest też, co warto zwrócić uwagę w książce profesora Butterwicka, bo ta książka to nie jest tylko książka o Konstytucji 3 maja i to mi się bardzo w niej podoba. To jest książka, która zaczyna się, no nie wiem, w XIV wieku, w XV wieku, która pokazuje bardzo dużym skrócie historię Rzeczypospolitej obojga narodów. Pokazuje zresztą moim zdaniem w sposób znakomity. Profesor Butterwick potrafi pokazać najważniejsze punkty z tych naszych dziejów. Dlaczego to jest ważne? Bo właśnie jest pytanie, czy Konstytucja 3 maja była odejściem od tradycji, czy wpisywała się w te tradycje. Ta książka to pokazuje, że Konstytucja była z jednej strony twórczym rozwinięciem tradycji, z drugiej strony adaptacją koncepcji, które narodziły się gdzie indziej, narodziły się na zachodzie Europy. I
czytając ją możemy zobaczyć, tam doskonale to widać, co się działo w tym kraju, co się zmieniało w tym kraju i jak to rzutowało na wydarzenia Sejmu Wielkiego. Czy była, jak się do tego ma Konfederacja Barska? Ja bym powiedziała inaczej. Konfederacja Barska, czasami się mówi, że Konstytucja, Sejm to był efekt szkół Komisji Edukacji Narodowej. No nie był, bo absolwenci tych szkół tak naprawdę dorośli po ustanowieniu Konstytucji. Natomiast był to efekt wielkiej szkoły Konfederacji Barskiej i rozbioru. Szkoły, która pokazała szlachcie, także średniej szlachcie, która zaczęła się w tym czasie emancypować po rozbiorze. Pokazała z jednej strony, że przywódcy magnaccy donikąd ich właściwie prowadzą. Z drugiej strony, że otwarta walka w ten sposób prowadzona też nie prowadzi donikąd. I wreszcie nieszczęście rozbioru pokazało, że jest coś bardzo, bardzo niedobrego z tym krajem się dzieje. I to jakby dotarło, to mówiono wcześniej, to mówił Konarski, to mówili, nie tylko zresztą, to mówili też po części czartoryscy, ale to ciągle było mówione, ale nie do końca dotarło. W tym momencie dotarło to jest taki dość smutny czas między pierwszym rozbiorem a Sejmem Czteroletnim, ale to jest bardzo ważny czas. Tam się coś dzieje w postrzeganiu państwa przez szlachtę, przez średnią szlachtę, no a to jest nasz naród polityczny. Co by nie mówić, to są ludzie, którzy mogli mieć przynajmniej po części wpływ na decyzje polityczne, aczkolwiek pod wpływem, pod butem rosyjskim tego wpływu nie mieli, no ale w tym momencie mogą. Więc w ten sposób nie odpowiem na pana pytanie. To nie jest tak, że czy konfederaci barscy poparli. Biskup Adam Krasiński poparł. Poparł, był zdecydowanym zwolennikiem reform wprowadzanych na Sejmie Czteroletnim, w tym konstytucji. Ale wydaje mi się, że to jest bardziej skomplikowane, że po prostu coś się zmieniło w mentalności, w świadomości tych ludzi. Trochę dojrzeli. Oni są jeszcze bardzo naiwni, na przykład w polityce zagranicznej. Nie orientują się w tym zupełnie, popełniają karygodne błędy z punktu widzenia naszego historyków, ale jednocześnie mają świadomość, że trzeba coś zmienić. Konstytucja jest dziełem kilku osób. To nie jest dzieło stworzone przez demokratyczny ogół, ale demokratyczny, umiarkowany ogół przyjął tę konstytucję. Sejmiki 92 roku zaakceptowały konstytucję. To jest ogromne referendum rzeczywiście, tak jak jeden z autorów to nazwał, jeden z historyków nazwał książkę swoją, referendum trzeciomajowe. Także tu się dokonała ogromna zmiana. Natomiast jak mówię, sama konstytucja, i tu wrócę znowu do książki profesora Baterujka, to jest tradycja, wywodzi się z tej tradycji, ale jednocześnie wchodzi w nowy oświeceniowy już i język, i koncepcję państwa. Jeszcze jedna rzecz, bo też sobie nie mogę odmówić. Ta książka jednak ma parę rzeczy, których nie ma gdzie indziej, na przykład analiza języka konstytucji. Mnie się to bardzo podoba. Pan profesor bardzo przenikliwie przyjrzał się słowom, jakimi się posługiwali autorzy konstytucji, i to pokazuje zresztą, że ich język był może i nawet nowocześniejszy niż decyzje prawa, dalej idący niż decyzje prawa. Także tak mogę odpowiedzieć. Bardzo dziękuję. W pana książkach pojawia się słowo rewolucja. Wydaje mi się, że w polskiej historiografii nie pojawia się, albo w każdym razie pojawia się stosunkowo rzadko. W każdym razie mam wrażenie, że tu jest też właśnie próba taka wprowadzenia trochę nowej terminologii, pokazania, że obok rewolucji amerykańskiej, rewolucji francuskiej jest również rewolucja polska jako trzecia z tych rewolucji, które wydarzyły się w XVIII wieku. Czy to jest rewolucja, która ma właśnie swoje jakieś echo europejskie również, czy światowe wręcz? To po pierwsze, a po drugie, w jakim wymiarze to jest rewolucja? Bo przecież można powiedzieć tak, że tak jak chłopi byli poddanymi przed Konstytucją 3 maja, tak samo zostali później. Nieprędko się to zmieniło. Pan dyrektor poruszył ogromne bogactwo tematyki tutaj. Ale zacznijmy od słowa rewolucja. To nie jest nowa terminologia, to jest stara terminologia. To jest terminologia, która była używana w Polsce i na świecie pod koniec XVIII wieku. Mogę pokazać cytaty. Polska rewolucja w 5 ówczesnych językach. I zastanawiam
tłumaczyć można, dlaczego właśnie oni używali ten termin i czy nie jest odpowiednio dzisiaj. Wydaje mi się, że niechęć czy rezerwa co do stosowania rewolucji odnośnie Konstytucji 3 maja czy Sejmu 4-letniego w ogóle może wyniknąć z reakcji wobec jakobińskiego terroru we Francji i naśladującej ten terror rewolucji bolszewickiej w Rosji. A jeśli rewolucja kojarzy się z rozlewem krwi, z wywróceniem porządku prawnego, politycznego, społecznego i zastąpieniem jakimś rewolucyjną dyktaturą proletariatu, to rzeczywiście ja też bym chciał jak najdalej od czegoś takiego stanąć. Natomiast rewolucja ma znacznie szersze znaczenie. W języku potocznym można nawet mówić o stopniowej rewolucji, a w języku epoki mamy łagodną rewolucję. I to nie jest wbrew pozorom żadne przeciwieństwo wewnętrzne tutaj. Traktuję rewolucję zdroworozsądkową jako zmiana, która jest zarówno znacząca, jak i szybka. I to, co działało się podczas Sejmu Wielkiego i nie tylko Konstytucji 3 maja, rzeczywiście można uznać za rewolucję. Historycy od dawna też używają pojęcia rewolucji atlantyckiej. Dla zmian w drugiej połowie XVIII wieku we Francji, na Korsyce, Genui, oczywiście w Ameryce, w Irlandii. I wielcy historycy atlantyckiej rewolucji, Jacques Godechaux w Francji, Robert Roswell Palmer w Stanach Zjednoczonych i Franco Venturi we Włoszech, wszyscy byli pełni uznania dla polskiej rewolucji. I to pasuje do takiego ogólnego fermentu, do tworów i dokumentów konstytucyjnych w różnych krajach. I jak najbardziej to, co działało się wtedy w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, powinno być postrzegane jako część znacznie szerszego fenomenu na świecie, co w niczym oczywiście nie umniejsza jego wyjątkowość i jego zainteresowania. Ale jest tu szerszy kontekst, o którym warto wspomnieć. Oprócz tego, jeden z najlepszych historyków amerykańskich, dyplomatycznych i historyków Polski, Robert Howard Lord, dwukrotnie odniósł się do rewolucji polskiej w jego pamiętnym dziele o drugim rozbiorze polskim. Dobrze, a w takim razie chciałem zapytać o jeszcze jeden ważny element z tej książki. Mowa tu jest o testamencie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wydaje mi się, chociaż może się mylę, że Rzeczypospolita Obojga Narodów to jest pojęcie, które oficjalnie nie istniało w terminologii ówczesnej. Nie wiem, czy pan profesor Ugniewski może tutaj powiedzieć, czy mówiąc o Rzeczypospolitej Obojga Narodów i w ogóle Rzeczypospolitej, a my często mówimy o Polsce ówczesnej, kto właściwie ma rację, jakiego terminu powinniśmy używać? No, Richard Butterwick nawiązuje do tych spraw takiej tożsamościowych, identyfikacji klasy politycznej w tamtej epoki. No rzeczywiście to jest ekstremalnie złożona kwestia. Tak odpowiadając trochę nie wprost, mogę powiedzieć, że w środę na zajęciach ze studentami czytaliśmy mowę Stanisława Augusta. Ona nie była z Sejmu Wielkiego, tylko z Sądu Sejmowego w 1773 roku, ale to nie jest w tej chwili najważniejsze. Chodzi o to, że on zwraca się do połączonych izb sejmowych, senatorskiej i poselskiej, mówi do tych ludzi Polacy. No, ale jednocześnie przecież mówi, on sam urodził się na Litwie w Wołczynie jako obywatel Wielkiego Księstwa Litewskiego. Miał pełną świadomość tego, że w tej izbie zasiadają posłowie i senatorowie także z Wielkiego Księstwa Litewskiego, nie tylko z korony. Wprawdzie było ich trochę mniej niż tych koroniarzy, no ale miał tego świadomość, a jednocześnie mówi do nich Polacy. Czyli no, to musiało znaczyć trochę co innego niż my to mamy na myśli, prawda?
prawda, kiedy myślimy Polska i Polacy. I zresztą wydaje mi się, że to też nie jest absolutna nowość na gruncie naszej historiografii, ale świetnie to ujął i właśnie, jak mówię, spopularyzował w swojej książce o Konstytucji Richard Battery, bo on snuje takie rozważania o kształcie tej dawnej Rzeczypospolitej i przypomina, że 40% katolików, tak? Podobna liczba ludzi wtedy z 10 milionów mieszkańców Rzeczypospolitej mówiła po polsku, reszta nie. Terytorium tylko w 1/3 pokrywało się z obecną Polską. Polska po pierwszym rozbiorze to jest zaledwie 1/3 tego terytorium, które my mamy w tej chwili, prawda? Czyli to jest jakaś wspólnota zupełnie o innym kształcie niż ten, który zna współczesny Polak. I oczywiście to jest problem, który historycy w ostatnich kilkudziesięcioleciach badają, dyskutują, spierają się o to, natomiast wydaje mi się, że u szerszej opinii publicznej to nie jest takie ewidentne i tu jest też bardzo duża zasługa Richarda, że podniósł ten temat. Jeśli chodzi o samą Konstytucję 3 maja, to też jest tam duży problem z identyfikacją właściwie, o jakie państwo chodzi, bo jego nazwa tam nie pada. Wymienia się tytulaturę króla, bo od tego się w ogóle tekst zaczyna, prawda, że Stanisław August jako z Bożej łaski i woli narodu, król polski, wielki książę litewski, etc., to jest pełna tytulatura króla, ale niekoniecznie nazwa państwa. Więc to dało zresztą asumpt do mnóstwa różnych nieporozumień, nawet wśród bardzo takich wybitnych i zasłużonych polskich historyków, którzy wysnuwali stąd wniosek, że w ogóle Konstytucja 3 maja znosi dualizm, właśnie podział na Litwę, koronę, czyli likwiduje poniekąd to, o co pytał pan dyrektor, czyli Rzeczpospolitą obojga narodów. Oczywiście to nie jest prawda, dlatego że później akty wykonawcze do Konstytucji podtrzymały dualizm państwa i Rzeczpospolita obojga narodów funkcjonowała aż do 3 rozbioru. Oczywiście były pewne próby, bo sam król był przeciwnikiem tego dualizmu i robił wiele, żeby zatrzeć tą podwójność. Najbardziej takim podręcznikowym, krzyczącym dowodem tych tendencji to była Komisja Edukacji Narodowej, zresztą starsza niż Konstytucja 3 maja, bo ustanowiona w 1973 roku i ona jest jedna łącznie dla korony i dla Litwy i to pokazuje sposób myślenia króla, który chciał unifikacji. No ale Rzeczpospolita obojga narodów, jak mówię, przetrwała aż do 1795 roku, no a w wymiarze symbolicznym, jak widać, to jest ta kwestia tożsamości nas nurtuje i dobrze, że nurtuje i rozumiem, że przedłużeniem tego jest w ogóle ten koncept bardzo, bardzo dobry, żeby książka Richarda Batterwicka ukazała się po litewsku, bo przypomnijmy też, że na Litwie, może nie wszyscy nasi widzowie to pamiętają, że... I jest tłumaczona też na ukraiński, doda. No to w ogóle znakomicie, ale przypomnijmy taki podstawowy fakt, że 3 maja jest również świętem państwowym na Litwie obecnie. Także to jest święto, którym musimy, nie tylko musimy, ale powinniśmy chcieć dzielić się z naszymi sąsiadami. Bardzo dziękuję. Bo tu jest jeszcze jeden aspekt moim zdaniem, jeżeli mówimy o tej kwestii, wydaje mi się, że to jest taki moment, w którym kształtuje się nowoczesny naród, gdzie są gdzieś takie początki nowoczesnego narodu, co z jednej strony to jest taki moment, kiedy ta szlachta już jest w dużej mierze zunifikowana,
ale no jeszcze te odrębności regionalne bardzo silne istnieją. Ale drugi proces, który równocześnie zachodzi, wydaje mi się, to też adaptowania nowych klas społecznych i nowych grup społecznych do roli części narodu. To znaczy ten naród przestaje chyba być w tym okresie już narodem wyłącznie szlacheckim. Tak? Tak, to znaczy myślę, że za chwilę oddam głos panu profesorowi Waterwickowi, który napisał artykuł o pojęciu narodu w Konstytucji, ale rzeczywiście, to znaczy tu mamy znowu kilka poziomów. Mamy poziom dyskusji. I dyskusja, która toczy się polityczna przez cały Sejm czteroletni, tam pojawiają się już nowe definicje narodu. Rzeczywiście definicja, no może nie etniczna, ale kulturowa bardziej, to jest u Jezierskiego, który mówi, że gdybym wycisnął ziemię polską, to tryśnie krew polska. Już tu jest już zupełnie inna definicja narodu. U Staszica jest też już bardziej i oczywiście z tym wiąże się rozszerzenie podstawy społecznej narodu na, no, w różnych ujęciach różnie. Narodem politycznym chłopi nie zostaną nawet w teorii. Nigdy. W tamtym czasie mowy nie ma o tym. Natomiast jako naród etniczny, etniczny chyba przede wszystkim, oni się już pojawiają, oni zresztą w Konstytucji będą przecież jako naród już jak najbardziej. Takie głosy pojawiają się od lat 70. XVIII wieku, wyraźnie nasilają się w czasie Sejmu czteroletniego, to jest i Kołłątaj, i Staszic, wyraźnie Staszic, Pawlikowski, cała grupa autorów, którzy dostrzegają, że naród to nie jest tylko szlachta, z tym, że to się musi łączyć z redefiniowaniem narodu, bo przedtem ten naród jest wyraźnie w aspekcie politycznym, trochę też stanowym, ale politycznym, to znaczy naród to jest ten, kto ma prawa polityczne, obywatel to jest ten, kto ma prawa polityczne, a obywatele tworzą naród. I to się zaczyna pomału zmieniać na dwa sposoby. Z jednej strony rozszerza się pojęcie obywatela. Wchodzi kwestia własności jako podstawy obywatelstwa, a więc kwestia uprawnień politycznych mieszczan. No tu zdecydowanie Kołłątaj ze Staszicem to eksponują. I to jest jakby ten jeden aspekt, a drugi no to jest właśnie ten, że w ogóle zaczyna się inaczej rozumieć pojęcie narodu i rozszerzać, dostrzegać, że no, naród to są... Jest bardzo ładna definicja narodu, teraz nie pamiętam, chyba księdza Skrzetuskiego, ale nie przysięgnę, mogę się mylić, który mówi, że naród to są po prostu ludzie mieszkający na tym samym terenie i pod jednym rządem. Wszyscy ludzie. I to jest bardzo ładna definicja, bo to nie jest też definicja etniczna. Ona obejmuje po prostu wszystkich mieszkańców tego kraju. Jakbyśmy tego kraju nie nazwali, w drugiej połowie XVIII wieku coraz częściej nazywany jest Polską, co w najmniejszym stopniu nie wpływa na poczucie litewskości obywateli Litwy, którzy dalej podkreślają to, ale to są jakby dwa różne poziomy, natomiast na poziomie języka rzeczywiście coraz częściej mówi się o tym kraju Polska po prostu. Ale właśnie może pan profesor Waterwick jeszcze, bo pisałeś o tym, bądź co bądź. Jakże często słysząc panią profesor, mam wrażenie, co dodać, co ująć. Jest to trudne. Pan profesor Piotr Ogniewski pięknie podsumował niejasność stosunku obojga narodów. I w wielkim skrócie odwołam się do tekstu Konstytucji, najlepszej edycji krytycznej, dokonanej przez panią profesor Grzeszkowiak-Krwawicz. I wśród jej licznych ustaleń źródłowych odnośnie Konstytucji 3 maja jest udowodnienie, że Deklaracja Stanów Zgromadzonych na końcu Konstytucji jest integralną częścią Konstytucji odczytaną 3 maja, a nie jakimś dodatkiem o mniejszym statusie dopiero prowadzone 5 maja. A jeśli wejdziemy do tej deklaracji, tu akurat jest cytat, chodzi o wojsko w państwach Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego konstytujące. A więc Wielkie Księstwo Litewskie jest w Konstytucji 3 maja, nie tylko w tytulaturze monarszej, w inwokacji na początku, i nie tylko w odniesieniu do przywilejów nadanych przez Wielkiego Księcia Witolda. Więc Konstytucja 3 maja jest.
Generalnie można powiedzieć, że język konstytucji w deklaracji Stanów Zgromadzonych jest troszkę bardziej tradycyjny niż w innych częściach konstytucji. I tu powiedziałbym wprost, że jakikolwiek wkład miałem, jeśli chodzi o studia nad językiem politycznym konstytucji, to w ogóle nie byłoby możliwe bez pionierskich, głębokich studiów pani profesor. Naród był pojęciem niesłychanie pojemnym pod koniec XVIII wieku i różne definicje czy rozumienie narodu można znaleźć czasem nawet w tym samym akapicie w ówczesnych publikacjach, czy w kazaniach, czy w uniwersałach, czy w prawach. I wobec tego to jest trudne dla prawników konstytucyjnych, to jest trudne dla późniejszych nacjonalistów, ale ludzie mogli swobodnie skoczyć z narodu litewskiego do narodu polskiego, do prowincji litewskiej, do Królestwa Polskiego, do Wielkiego Księstwa Litewskiego i wszystko razem. I to świadczy o wielkiej elastyczności i inkluzywności. Tak jak pani profesor podkreśliła, rozszerzono pojęcie narodu, aby łączyło wszystkich bez wyjątku, a jednak w innych okolicznościach ludzie mogliby używać to słowo o wiele większym znaczeniu. Nie wymagajmy od ludzi końca XVIII wieku żelaznej konsekwencji w stosowaniu języka politycznego. Dobrze pamiętam, to chyba Robert Frost mówił o tym, że zabrakło w języku polskim czegoś takiego, co jest odpowiednikiem brytyjskości, czyli czegoś, co by obejmowało jednocześnie i polskość, i litewskość, i może jakoś ukraińskość. I w gruncie rzeczy ta polskość, bycie Polakiem często służyło równocześnie jako i określenie takie bardziej etniczne, i określenie obywatela Rzeczypospolitej, i to się rzeczywiście nie wykluczało. Znakomita konstytucja, ale bardzo szybko upadła. Dlaczego to się nie udało? Bo się chyba udać nie mogło. Sytuacja międzynarodowa, położenie międzynarodowe Polski było już bardzo niedobre w tym czasie. Nie wiem, ja się chyba zgadzam z ustaleniami przede wszystkim pani profesor Zielińskiej, wybitnej uczonej, najwybitniejszej uczonej od tej epoki, która mówi, że właściwie sytuacja Rzeczypospolitej była beznadziejna już w 1988 roku, już w momencie zerwania gwarancji rosyjskich. W momencie, kiedy Sejm podjął pierwsze decyzje, czyli zdecydował o powołaniu 100-tysięcznego wojska, nigdy go nie powołał, ale to wojsko jednak rozbudował. Ale tu się liczyła decyzja, a później przy zniesieniu Rady Nieustającej, a więc organu narzuconego przez Rosję. Nieważne, czy ten organ się sprawdzał, czy nie, on się nie najgorzej sprawdzał, ale to była pewna demonstracja suwerenności, niepodległości w stosunku do Rosji. Czegoś takiego Rosja przepuścić nie mogła, tyle tylko, że była zajęta. W tym czasie prowadziła 2 wojny z Turcją i Szwecją i koniunktura była rzeczywiście przez chwilę korzystna dla Polski. Ale w 90 roku ta koniunktura zaczęła się zmieniać. Z jednej strony Rosja zaczęła pomału kończyć swoje wojny, najpierw ze Szwecją, z drugiej strony sojusznik pruski przestał dostrzegać w Rzeczypospolitej jakiekolwiek atuty Rzeczypospolitej. Zresztą głównie sojusz zawarł dlatego, że liczył na cesję Gdańska i Torunia, kiedy Sejm Polski zdecydował we wrześniu 90 o nierozdzielności ziem Rzeczypospolitej. Była to bardzo piękna deklaracja. Niestety nie poparta wojskiem, nie na wiele się zdała za 2 lata. A Prusy po traktacie w Reichenbach, gdzie jakby uspokoiły swoje sprawy z Austrią, właściwie nie miały żadnego interesu, żeby podtrzymywać sojusznika polskiego. Także o upadku Konstytucji 3 maja zadecydowała zdecydowanie i wyłącznie dekoniunktura międzynarodowa, czyli sytuacja międzynarodowa. Rosja była zdecydowana, kiedy już miała rozwiązane ręce, zawarła pokój z Turcją. Ta ingerencja, i to ingerencja zbrojna w sprawy polskie, była nieunikniona. Mówiliśmy tutaj o królu Stanisławie Augustie Poniatowskim jako jednym z głównych, może nawet głównym architekcie Konstytucji 3 maja, ale z drugiej strony być może jego słabością było to, że był mało wojowniczy i chyba mało odważny. Czy gdyby król Stanisław August nie przystąpił do Konfederacji
Targowickiej, czy gdyby się, no, można powiedzieć, nie poddał, czy była szansa na obronienie konstytucji i obronienie suwerenności Polski, panie profesorze? Szansa na obronienie suwerenności Rzeczypospolitej i ocalenie większej części konstytucji były bardzo małe, jeśli nie znikome. Odkąd Rzeczpospolita zerwała gwarancję rosyjską jesienią 1788 roku, była kwestia czasu, zanim Katarzyna II nie weźmie odwetu za to policzkę, za ten policzek. I wobec tego scenariusz taki trochę lepszy niż ten, który faktycznie się stał, musi opierać się na dosyć wątłych fundamentach. Ale taki scenariusz mniej więcej idzie tak, że po 3 maju zdwojoną, trojoną siłą Sejm przystępuje i polityczne przywództwo przystępuje do rozbudowy i wyszkolenia armii i z żelazną konsekwencją bije się twardo z Rosjanami przez tę kampanię, co faktycznie lepiej udało się w koronnej kampanii niż w litewskiej kampanii, ale nawet pod koniec litewskiej kampanii wojska biły się ciężko nad Narwią i nad Bugiem. A później, kiedy Katarzyna domaga się, że nie będzie żadnych negocjacji między imperatorową a królem, między imperium a Rzecząpospolitą, to wtedy twardo odpowiedzieć, tak jak sugerował zresztą Stanisław Małochowski na pamiętnej Radzie Ministrów 23 lipca 1792 roku, że negocjacji ze zdrajcami, czyli z Targowiczanami i z odpowiednikami litewskimi nie będzie tych negocjacji, tylko z Rosją. Są pewne poszlaki z większości nieopublikowanych jeszcze badań Adama Danilczyka, że sami rosyjscy generałowie i politycy byli zaskoczeni, że polska strona tak szybko skapitulowała w istocie. Nawet Platon Zubow, młodziutki faworyta Katarzyny II, według jednego listu zacytowanego przez Danilczyka, spodziewa się jakichś negocjacji. A więc gdyby przystąpić do walnej bitwy przed Warszawą z jednym rosyjskim wojskiem, z drugim rosyjskim wojskiem, zakładając, że to byłoby bitwa wygrana, a bynajmniej no jest to pewne, i zakładając, że uda się pobić 2 rosyjskie wojska i jeszcze w krótkim czasie, zanim Prusacy wejdą z zachodu, jest może jakaś mała szansa, żeby wynegocjować pokój na korzystniejszych warunkach między Rzecząpospolitą z jednej strony, a Imperium Rosyjskim z drugim. Widać, że to jest mała szansa, ale jednak coś może być. A tymczasem, jak król przystąpił do Targowicy i odesłał wojsko do kwater pokojowych, to już nie miał żadnych kart w ręku. Musiał przyjąć kolejne upokorzenie, które absolutnie nic nie dała. Więc faktyczne następstwo przystąpienia króla do Targowicy choćby wynikało z jak najlepszych chęci, żeby wybrać po raz kolejny mniejsze zło zamiast większego zła, przyczyniło się do katastrofy. Jeszcze jedna ważna rzecz, która no, gdzieś tam się pojawia, to znaczy ta kwestia tego, czy może nie w samej książce ona się pojawia, ale pojawia się w naszych dyskusjach, prawda? Czy ten bilans działalności Stanisława Augusta Poniatowskiego to jest jeden z najbardziej kontrowersyjnych władców w historii Polski. Czy należy ocenić pozytywnie, czy negatywnie? Nie wiem. Piotr Ługiewski może ma na ten temat zdanie. Ja przyznam, że nie jestem dobrym adresatem tego pytania, dlatego że
muszę otwarcie się zadeklarować jako sympatyk króla. Gdybym żył w drugiej połowie XVIII wieku, chętnie, jeśli byłbym przyjęty, wszedłbym na służbę króla, bo muszę powiedzieć, że właśnie jego wizja reformy państwa, sposobu prowadzenia polityki bardzo do mnie i do mojego temperamentu przemawia. Nawet nawiązując do tego, co powiedział przed chwilą Richard o tych szansach roku 1792 i tego, że król zaprzestając działań wojennych utracił kartę przetargową, wszelkie karty, jakby wypuścił karty z rąk. Moim zdaniem nie jest to trafne rozumowanie, dlatego że według mnie podstawową kartą przetargową Stanisława Augusta w całym jego panowaniu, także w roku 1792, był argument wysuwany w stosunku do Katarzyny, że on jest jedynym człowiekiem, który jest w stanie zapanować nad Rzecząpospolitą, zapewnić Rosji spokój w Rzeczypospolitej i pozwolić jej działać gdzie indziej, na przykład właśnie na Bałkanach, na tym kierunku podstawowym i najbardziej dla nich atrakcyjnym chyba ekspansji kosztem Imperium Tureckiego na południe Europy i nad Morzem Czarnym. I myślę, że on w 1992 roku powrócił do tego swojego sposobu myślenia. I jakby to znowu po raz kolejny ofiarował Katarzynie. Nieszczęście tej sytuacji w roku 1792, czyli wtedy, kiedy decydował się po pierwsze los Konstytucji 3 maja i my wiemy, że w gruncie rzeczy zaraz potem zdecydował się w ogóle los istnienie Rzeczypospolitej, to było to, że mamy do czynienia na zachodzie Europy z rewolucją francuską. W wojnę koalicji przeciwko Francji zaangażowały się z czasem wszystkie trzy mocarstwa rozbiorowe i Rzeczpospolita stała się terenem, gdzie mogły sobie zrekompensować brak sukcesów na froncie francuskim. Logika relacji międzynarodowych w Europie w XVIII wieku była taka, że ktoś za kampanie wojenne, za wysiłek dyplomacji i armii musiał zapłacić. Podczas pierwszego rozbioru Polska zapłaciła za wzrost terytorialny Rosji kosztem Turcji, w którym nie mogły wziąć udziału z różnych powodów Austria i Prusy. I dlatego doszło do pierwszego rozbioru Polski. Teraz, w roku 1792-3, Polska była sposobem, czy materią, którą mogli sobie powetować koszty trudnej bardzo i bez sukcesu prowadzonej wojny przeciwko rewolucyjnej Francji. I to był ten aspekt, na którym ani nasz król, ani naród polityczny, przywódcy polityczni różnej maści, autorzy Konstytucji 3 maja na tą sferę nie mieli najmniejszego panowania i najmniejszego na nią wpływu. Dlatego jakby moim zdaniem obciążanie króla i tych ludzi odpowiedzialnością za to, że nastąpiła katastrofa rozbiorów, jest niewłaściwe. Ja wolę, kiedy mówimy i doceniamy ich wysiłek właśnie twórczy, który znalazł wyraz w Konstytucji. I tu zrobili wszystko, co dało się i dzieło było naprawdę, jak tutaj wszyscy we czwórkę próbujemy opowiedzieć, to było wielkie, wspaniałe dzieło. To, że ono upadło, to był wynik zbiegu tych niezależnych od, jak powtarzam, od króla i elity politycznej okoliczności zewnętrznych. Przypomnijmy rzecz całkowicie też podstawową, jeśli chodzi o podstawę Polaków w takim najszerszym sensie, bo tak jak pani profesor Anna Grzyśkowiak-Chwaliewicz mówiła, no, nie mamy wtedy pełnej demokracji oczywiście, ale
klasa polityczna, stan szlachecki jest względnie liczny w Polsce. No to jest co najmniej 100 000 mężczyzn, którzy mają prawa polityczne i ci ludzie w lutym 1792 roku udzielili na sejmikach, czyli w demokratycznej, mówmy, w ramach tej grupy formie, pełnego poparcia konstytucji. Więc po naszej stronie nie było w gruncie rzeczy podziałów, jakiegoś zasadniczego pęknięcia na dwie Polski na przykład. Prawda? Nie było czegoś takiego w roku 1792. Była jedna Polska, były jednostki, które podpisały akt Konfederacji Targowickiej, i to w Petersburgu, napisany przez rosyjskiego urzędnika. No, a naród był, trochę brzmi to może koturnowo, przepraszam za ten ton, ale naród był w pełni zjednoczony i dzieło prawodawcze, ustawodawcze 3 maja było naprawdę, no, trudno tutaj doszukać się jego mankamentów. Natomiast powtarzam, że katastrofa przyszła na zasadzie takiego, powiedziałbym, zewnętrznego tsunami, a nad tsunami to naprawdę nie mamy kontroli. Bardzo dziękuję. Konstytucja 3 maja nie przetrwała długo, bo w 1792 roku nastąpiła wojna w obronie konstytucji, zaraz potem drugi rozbiór Polski i zresztą niedługo też trzeci rozbiór w 1795 roku. Ale jej pamięć pozostała. Już tutaj mówiliśmy o tym, że konstytucja stała się dla Polaków świętem narodowym. Litwini chyba z pewnymi zastrzeżeniami, ale też w ostatnich latach zaczęli świętować konstytucję 3 maja. Jaki mechanizm? Co się wydarzyło i dlaczego ona dotrwała do naszych czasów jako takie ważne wydarzenie? No to jest to, co mówiłam na początku, ten mit konstytucji. Już w czasie powstania kościuszkowskiego. Przy czym, co jest ciekawe, powstanie kościuszkowskie do konstytucji jako aktu prawnego się nie odwołuje, bo się odwołać nie może. Tam jest bardzo duża władza króla, a król jest odsunięty na margines. Także powstanie kościuszkowskie nie nawiązuje do decyzji prawnych konstytucji, natomiast motyw konstytucji się pojawia. No wtedy jest wiersz Jasińskiego: wyraź wolności nieodrodne dzieci, w kościele chwały umieście dzień trzeci. I są obchody, co ciekawe, większe obchody konstytucji były w Wilnie niż w Warszawie. W Warszawie to tak się odbyło dosyć, była jakaś msza, było jakieś kazanie, ale niewiele tego było. Natomiast w Wilnie były dość uroczyste obchody trzeciej rocznicy Konstytucji 3 maja. Ale już w tym czasie to jest symbol. To właściwie jest symbol, w momencie, kiedy rodzi się konstytucja, rodzi się symbol. 6 maja jest Uniwersał Marszałków Sejmowych w 1991 roku, który mówi, że Polska jest już wolna, odzyskaliśmy niepodległość, ojczyzna nasza już wyzwolona. Więc i ten motyw zostaje. I później bardzo szybko zapomina się, co było tak naprawdę w Konstytucji. Te wszystkie dyskusje, które się toczyły przez rok, na przełomie roku 91-92 o treści Konstytucji, one bardzo szybko zostają zapomniane. Natomiast zostaje konstytucja jako symbol suwerenności. No ten moment, który uszlachetnił zgon Rzeczypospolitej, jak piszą twórcy książki o ustanowieniu upadku Konstytucji 3 maja, no Mazurek 3 maja, pan Tadeusz i tak dalej, i to już później idzie. Natomiast takich odwołań do samego prawa, trochę to jest u Czartoryszczyków w XIX wieku, ale to jest po prostu symbol. Treść konstytucji zostaje stosunkowo szybko zapomniana, jak mi się wydaje. Natomiast ta atmosfera podniosła, atmosfera radości, atmosfera swobody, wolności, niepodległości, to jest we wszystkich pamiętnikach się pojawia i to później jest pamiętane właśnie w ten sposób, oczywiście polonez 3 maja. Także tutaj jest to w ten sposób, mi się wydaje, że to się rodzi i zostaje
bardzo ważnym elementem. To później się rzeczywiście przewija przez cały wiek XIX. Są bardzo duże, tam gdzie mogą być obchody, czyli stulecia konstytucji pod zaborem austriackim, bo tam pozwolono, tam są bardzo duże obchody. W 1916 roku w Warszawie, bo pozwolono. To jest bardzo, bardzo ważny symbol. Panie profesorze, na ile właśnie sam tekst konstytucji był ważny, a na ile konstytucja jako symbol? Tu pozostaje mi po prostu zgadzać się z panią profesor Krawicz, która to ujęła o wiele lepiej niż ja. Ale jeśli mogę, chciałbym odnieść się do tego, co powiedział pan profesor Ugniewski. Nie chciałbym tu pomylić ofiary ze sprawcą. To Rosja i Prusy dokonały drugi rozbiór i Rosja, Austria i Prusy dokonały trzeci rozbiór. Zrobiły to, ponieważ że odradzająca się bardzo szybko Rzeczpospolita zagrażała im i geopolitycznie, i ideowo. I dlatego trzeba było tłumić prawie w zarodku, aczkolwiek okazało się, że nie byli dostatecznie w porę i trzeba było to zrobić. To nie była wojna domowa między Polakami, czy między Polakami a Litwinami. Absolutnie nie. Ta niesławna piątka, Szczęsny Potocki, Seweryn Rzewuski, Ksawry Branicki w Koronie oraz bracia Kosakowcy na Litwie byli zdrajcami. Powiedzmy to wprost. A Katarzynie bardzo zależało na tym, żeby mogła ingerować w wojnie domowej między Polakami i stanąć po tej stronie, którą nazywała zdrowszą, przeciwko tej monarchiczno-demokratycznej stronie, jak też to ujęła. Więc o ile utrzymuję swój pogląd, że Stanisław August, sądząc po skutkach, popełnił błąd, przystępując 24 lipca 1792 maja do lipca roku do Targowicy. To był błąd, ale to jest absolutnie nieporównywalne z ogromem złego, który ściągnęli na Rzeczpospolitą ci zdrajcy i ich najbliżsi poplecznicy. I ten reżim targowicko-wileński był tak opresyjny, że wszystkie te piękne hasła o republikańskiej wolności okazały się po prostu powietrzem. Jak to ujęła pani profesor Krawicz? Kontrrewolucja w stosunku do łagodnej rewolucji wcale łagodna nie była. Przepraszam, jeśli trochę to przekręciłem cytat. Bardzo mi miło, że pan profesor mnie cytuje. A ja jeszcze jedną rzecz chciałem zapytać. Tak, przepraszam. Jeszcze jedną rzecz chciałem zapytać, dotyczącą właśnie pamięci o Konstytucji 3 maja, bo wspominaliśmy tutaj o Litwie, czy Białorusini, Ukraińcy też mogą się czuć spadkobiercami tej konstytucji i tej tradycji? Myślę, że jeśli tylko chcą. Jeżeli tylko chcą. A jak ona jest, czy wiedza albo pamięć o konstytucji, czy ona funkcjonuje gdziekolwiek poza granicami Polski, czy poza granicami tych krajów, które były wówczas terytorium Rzeczypospolitej? Przykro mi, ale wydaje się, że poza Polską i w pewnej mierze mniejszej Litwą to nie ma pamięci o konstytucji. Figuruje w dziełach historycznych, bo znaleźli się historycy na świecie, którzy docenili w ten wkład w atlantycką rewolucję. Książka zaczyna się opisem 191. rocznicy konstytucji. Jak Państwo pamiętają ten dzień 3 maja 1982 roku? Panie dyrektorze. Bardzo dziękuję. Zostałem zaskoczony tutaj przez autora książki, który chciał zamienić się rolami z prowadzącym. No i muszę teraz sam coś odpowiedzieć. Rzeczywiście dla mnie Konstytucja 3 maja kojarzy się nie tylko z datą historyczną, nie tylko z tym, co wiem z podręczników szkolnych, czy też z lektur monografii historycznych, ale również takim osobistym doświadczeniem. Wiosna 1982 roku to była taka wiosna, którą przeżyłem jako uczeń pierwszej klasy liceum. No i to było dla mnie duże, wielkie, ważne doświadczenie, ponieważ w grudniu
został wprowadzony stan wojenny i 3 maja odbyła się jedna z największych, może nawet największa demonstracja w okresie stanu wojennego. Kilkadziesiąt tysięcy osób, może nawet ponad 100 000 zgromadziła się na Placu Zamkowym, żeby uczcić 3 maja, ale również, żeby zademonstrować przeciwko stanowi wojennemu i przeciwko w ogóle władzy komunistycznej, ponieważ to była ta władza, która zniosła święto Konstytucji 3 maja, w związku z tym gromadzenie się w tym akurat w czasie i świętowanie tego święta no było też aktem swego rodzaju opozycji i protestu przeciwko władzy. No, ta demonstracja, w odróżnieniu od demonstracji, która odbyła się 1 maja, 2 dni wcześniej i która w miarę pokojowo rozeszła się do domów, tutaj władza przyjęła postawę konfrontacyjną, obstawiła Plac Zamkowy oddziałami ZOMO, no i skończyło to się ogromnym pałowaniem. Władza użyła gazu łzawiącego, ZOMO zagoniło demonstrujących, w tej liczbie również mnie, w uliczki Starego Miasta. Ja akurat schroniłem się do katedry Świętego Jana, gdzie przeżywaliśmy kilkugodzinne oblężenie, zanim zostaliśmy wypuszczeni. No, na szczęście, przynajmniej dla mnie, nie skończyło się to niczym poważnym, ale bardzo dobrze sobie zapamiętałem, że ten 3 maja jest ważną datą dla każdego Polaka i że zwłaszcza osoby, którym zależy na wolności, na demokracji, powinny je świętować. A pani profesor? No ja pamiętam przede wszystkim, że 3 jestem gdańszczanką i pamiętam z Gdańska te wydarzenia. Trochę mi się mylą, bo tych demonstracji było sporo. Natomiast co pamiętam? Pamiętam, że 3 maja, jeśli się nie zaczynało, to zawsze zahaczało o Jana III Sobieskiego, który, jak wiemy, miał wiele wspólnego z Konstytucją 3 maja, ale był lwowianinem, bo to jest pomnik przywieziony ze Lwowa, więc jakoś od momentu przywiezienia go do Gdańska stał się takim miejscem, gdzie się te demonstracje toczyły, ale ta akurat była bardzo wielka, ona się przetoczyła przez Gdańsk w kierunku Wrzeszcza, ponieważ ja tam mieszkałam, ja po prostu miałam bardzo blisko na demonstrację i pamiętam do dzisiaj te krzyki Gestapo, Gestapo i zieloną wodę, która się lała. Wiele więcej, szczerze mówiąc, z tych demonstracji, jak mówię, mnie się trochę myli, bo tych demonstracji w Gdańsku było sporo i były bardzo wielkie i bardzo burzliwe, łagodnie mówiąc. Mam nadzieję, że ta książka, którą wydał Richard Butterworth, przyczyni się do tego, że o Konstytucji będziemy my wiedzieli więcej, my jako Polacy, ale również, że będzie znacznie lepiej znana w historiografii międzynarodowej, za co bardzo serdecznie dziękujemy autorowi i dziękujemy również jemu, pani profesor Grześkowiak-Krwawicz i panu profesorowi Piotrowi Ugniewskiemu za udział w tej dyskusji. I zachęcamy do kupowania tej wspaniałej książeczki Konstytucja 3 maja, Testament Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Książka została wydana przez Muzeum Historii Polski. Autorem jest Richard Butterworth. Dla tych, którzy nie znają języka polskiego, polecamy wersję angielską, a wkrótce również będzie w sprzedaży, co prawda nie wydana przez muzeum, ale przez Partnerski Instytut Historii Litwy, wersja litewska. Bardzo dziękuję za dyskusję. Dziękuję. Dziękuję.